takich właśnie komfortowych warunkach na lotnisku w Chennai zaczyna się nasza indyjska przygoda. Czekaliśmy tutaj na Tomka, który doleciał innym samolotem, a my byliśmy zmęczeni, bo tydzień spędziliśmy na Sri Lance. Opowiem o tym później, bo tam byliśmy zwykłymi turystami, a prawdziwe indyjskie wyzwanie zaczęło się właśnie tutaj. Dlaczego tak się świecę? No jest 31 stopni w nocy, a w ciągu dnia ma być około 38-40, no ale już dzisiaj na lotnisku wiemy, jakie to jest męczące. No ciężko to oddać, no wyglądamy strasznie, ale no taka jest rzeczywistość. Zmęczeni, ale szczęśliwi, że jesteśmy w komplecie, udaliśmy się do hotelu, dość obskurnego, no ale trzeba będzie przyzwyczaić się do takich warunków, gdzie nie mogliśmy się doczekać już poranka, żeby zobaczyć, jak wygląda prawdziwa indyjska ulica. Proszę bardzo. Marudzicie, że gorąco, że źle? Nie. To teraz zobaczcie, poczytajcie o prawdziwym podróżniku. Proszę bardzo. Jeśli 70-letni samotny motocyklista sobie tu poradził, to 8 byków z Polski musi sobie tu poradzić, nie ma wyjścia. Rano zjedliśmy pierwsze śniadanie na takich talerzach z bambusa i oczywiście rękami, co nas strasznie zdziwiło, ale przed nami było najważniejsze zadanie, czyli znalezienie pojazdów, którymi mieliśmy podróżować przez cały kraj. Wysyłanie własnych samochodów z Polski nie miało sensu, bo to po prostu kosztuje za dużo. Więc wpadliśmy na genialny pomysł, naszym zdaniem oczywiście, żeby kupić na miejscu 3 tuk-tuki, czyli takie autoriksze, i właśnie nimi podróżować, dlatego że najbardziej, tak nam się wydawało, oddają ducha Indii. Na ulicach widzieliśmy tysiące tych pojazdów, więc zakładaliśmy, że zaraz szybciutko znajdziemy jakiś bazar albo komis, wybierzemy 3 sztuki i ruszymy dalej. No i właśnie podróżując tuk-tukami przejedziemy te 2000 km z Chennai do Bombaju, gdzie później sprzedamy te tuk-tuki i szczęśliwie wsiądziemy do samolotu i wrócimy do Polski. Ale ogólnie spotyka się to z wielkim entuzjazmem lokalskim. Patrzą i tak mocno się uśmiechają. Nie widzieli, takich modeli jeszcze nie widzieli. Ten jeden się pyta, a gdzie chcemy jechać? Ja mówię, że do Bombaju. Nie bardzo. Dlaczego? Że sam czy Daleko. Pierwszy niepokój pojawił się, kiedy trudno było znaleźć taki komis z tuk-tukami albo jakąś giełdę. No po prostu nam się nie udało. No i w końcu trafiliśmy do takiego miejsca, że rzeczywiście tych maszyn było bardzo dużo na placu. One były tutaj naprawiane, remontowane i sprzedawane, więc wydawało nam się, że problem został rozwiązany. Oczywiście jak zwykle się myliliśmy. Będzie coś z tego? Będzie, a poza tym to jest tylko takie tutaj miejsce przeładunkowe tuk-tuków, bo ma taki drugi placyk malutki, gdzie ma 500. Umówiliśmy się z panem na kolację wieczorem, jak już kupimy swoje tuk-tuki, zaprosił nas, powiedział, że nic od nas nie chce i nam wszystko opowie, jak to działa. What every 100, how many kilometers? Właściciel tego warsztatu był człowiekiem bardzo uprzejmym, bardzo miłym, bardzo nam pomógł. Niestety miał dla nas tylko jedną bardzo złą wiadomość, że tak naprawdę nie ma sensu kupowanie maszyn u niego, dlatego że nigdzie z tym sprzętem nie wyjedziemy. Bo żółte to są commercials i na to trzeba mieć licencję i nie można ich wywozić poza ten stan, w którym jesteśmy. Oczywiście moglibyśmy to zrobić, ale z tego były problemy różne. Tak. A poza tym nie można sprzedać tego w innym stanie, więc Tak. jakbyśmy pojechali do Mumbaiu by tam i nawet nam by się udało dojechać, to byśmy tam musieli porzucić wszystko. No, natomiast to, żebyśmy go przemalowali na niebieski, to nic nie zmienia, bo to nie chodzi tylko o kolor, tylko już trzeba cały dokument. paperwork tam zrobić i mieć jakieś formalności i tak dalej. Oczywiście, że były prywatne tuk-tuki, które były nawet wystawione na tutaj internetowych aukcjach, które można było oglądać, zadzwonić, pojechać, kupić. Prościzna.
Tylko miasto jest ogromne, to jest kilkanaście milionów ludzi. Podróż z jednego końca do drugiego to jest parę godzin. Dodatkowo były problemy komunikacyjne, bo oni najczęściej nie gadali po angielsku, a my z kolei nie bardzo potrafiliśmy się porozumiewać w ich języku. Z pomocą przyszedł właściciel warsztatu, który poprosił o pomoc pewnego młodego człowieka z własnym samochodem, który na upartego pomieścił całą ekipę. Nie do końca było to legalne, ale była taka potrzeba, więc się wszyscy wpakowaliśmy. I on z jednej strony był naszym szoferem, jeździł z nami po całym mieście właśnie oglądając różne sztuki. Dodatkowo był mechanikiem i po prostu znał się na tym, gdzie zajrzeć i co sprawdzić, bo my oczywiście nie mieliśmy o tym zielonego pojęcia, więc następne chyba 2 dni to była dramatyczna walka, jeżdżenie, szukanie, dogadywanie się, tym bardziej, że my chcieliśmy mieć wszystko legalnie. Ile powiedziałeś? 83,5. Sytuacja jest taka, Dopinamy że pierwszego. nieśmigany w niedzielę po dużym pokoju jeździli tylko. Dzieci do kościoła były. Czasem. Ślubnówka sztuka. 93 groszy. Ale za to jaki ładny. Z białym dachem, niebieski. Bierzemy? Wystawiliśmy Dopinają. naszego najlepszego negocjatora. Więcej się na pewno nie dało. Dopina szczegóły. Ura, mamy to! Jednego, ale to jest dobry początek. Druga sztuka pojechała na jazdy testowe, kupuje się to tak samo jak u nas, czyli trzeba stuknąć w koło, otworzyć maskę, zajrzeć do silnika, położyć go na boku, bo można i zrobić jazdę testową, także 2-0, jeszcze jeden i będzie sukces, ale to jest dzień pełen wyzwań. Jak jeździ? Ma problem, jakiś feller, ale właśnie się zastanawiamy, ile to będzie kosztowało i A co? lepszy. Skrzynia biegów chyba, coś się z nią nie tak. Ja nie chcę, żeby to zabrzmiało tendencyjnie, ale lepiej jest mieć popsutego tuk-tuka niż żadnego. Ale cała noc przed nimi, więc może tak. Na rano będzie jak nowy. 120,000. Why so much? Why so much? Chipsy prosto z fabryki. Tego nie bierzemy, nie chcę odpalać. Przełamany jest. Sprawdzili po dokładnej diagnozie już po wypadkowo. To poradzi. Dlaczego tuk-tuki nie z wypożyczalni, ale kupione? Otóż nasza dogłębna analiza finansowa w Polsce wykazała, że musielibyśmy zapłacić przynajmniej 500 000 rupii za wypożyczenie sprzętu na tak długi czas. Baliśmy się jeszcze tych kaucji, opłat za to, że coś tam się urwie, uszkodzi. 75 powiedział, ale coś jakieś ma wątpliwości, tylko nie wiadomo o co chodzi. Drivenfar zawsze szuka taniego sposobu podróżowania, takie są założenia, tym bardziej, że szanujemy pieniądze naszych sponsorów, szanujemy własne składki, które płacimy co miesiąc. Kupienie 3 tuk-tuków będzie o połowę tańsze, a dodatkowo był pomysł, żeby po wszystkim sprzedać je, no i dzięki temu zaoszczędzimy naprawdę porządne pieniądze. Podłoga z tyłu zdrowa, Nagłośnienie, nowka, sztuka. opony jakby na przykład tor był, to zmieniamy na slika. Na torowe. Na torowe, Tył monitor ładny jest. nagłośnienie. Chyba zamknięty sposób. Zatrzasnąłem. Centralny nie. Ta centralny nie działa. Przelicznik jest taki, że 100 000 tutejszych rupii to jest jakieś 6 000 złotych i mniej więcej za tyle chcieliśmy kupić jednego tuk-tuka. 2, 3 i 4. Ciekawy, najważniejszy jest klakson. Ciekawy, gdzie ma klakson. Po prawej stronie w tych przyciskach. Wycieraczka czy działa? Jeszcze co? 65. Że świeże ubezpieczenie, a mechanicznie jest dobry. But the insurance is okay or we have to buy one? Oh, so it's new one. New. Znalezienie 3 sztuk i zakup, taki absolutnie legalny, z pełnymi dokumentami, to chyba zajęło nam 2 dni, dlatego że na przykład rano jechaliśmy się spotkać, człowiek się spóźniał 3 godziny, później się okazywało, że ten sprzęt nie jest taki idealny i wymaga poprawek, więc on mówi, że to naprawi, ale przyjedzie wieczorem albo jutro rano. Później znowu pakujemy się do auta, jedziemy na drugi koniec miasta, procedura się znowu powtarza, znowu awarie, znowu prośba o to, żeby je naprawić. To będzie trzeci, po którego jechaliśmy 2 godziny, jest 12, zaczęliśmy 6 rano. Zastanawia nas, skąd Krzysztof Krawczyk nas przedwyższył.
Krzysztof był wszędzie. A widać coś zza kierownicy? Słabo trochę. Aha. No tak, zajebiście. Jeździ, ale troszkę głośny jest tam. Głośny jest, nie ma wycieraczek, nie ma kluczyka. Jak tu nie ma Porwane, kluczyka? tam naderowane, ale no przede wszystkim drogo chcą. Nie ma kluczyka? 120 000 Drogowcami rupii. kluczyka nie ma, no to też na krótko trzeba by było zrobić, bo ktoś ci pojedzie. Pojedzie. Także to są te dylematy. Już miało być tak pięknie, trzeciego kupujemy i spadamy. I znowu jesteśmy w dylematach Driven Car, ale podobno to tak działa. Tak ma być. Jestem szczęśliwym właścicielem pierwszego tuk-tuka. Pochrzczony, wedle ich religii już jest poświęcony do świętego. What is your God? What's name? Permal. Do świętego Permala zostaliśmy kwity, tak. Dostaliśmy kwity i mamy wszystko załatwione. Nie. Pierwsze tankowanie za nami, trzeba dolewać oleju do benzyny, bo to jest dwusów. Właśnie ustalamy, ile mamy pojemności zbiornika, ile trzeba dolać. Na stacji są takie specjalne miarki do oleju, żeby było wiadomo, ile tego oleju dolać. Także no takie są początki. Wojtek się uczy odpalać. My jesteśmy przerażeni, ale puściliśmy go na pierwszy ogień. Przygód ciąg dalszy, mianowicie okazuje się, że obiecali, że wymienią olej, a nie wymienili, więc na stacji teraz będzie wymiana oleju. No i oszukali nas, znaczy nie powiedzieli, że nie działa drobnostka klakson. Komu potrzebny jest klakson w Indiach, co nie? A to jest najważniejszy element auta, skuteru, nawet chyba na rowerze mają klakson. Jak kierunkowskaz. Tak. Nie no, kierunkowskazy mogą nie działać. Światła mogą nie działać. Hamulce też, bo klapkiem można zahamować. Ale przejedziesz kogoś, albo ciebie przejadą, jeśli nie masz klakson. O, już naprawiony? Jak to zrobił? Przywiózł nowy klakson. Chodź Adamie, idziemy wspierać naszego dziadka. Będziemy go klepać po plecach i trasę mu wyznaczyć. Dziadek, mamy tylko godzinkę drogi. Za godzinę będziesz jak ekspert. Będziesz mógł uczyć kolejne pokolenia. I ogień. Nasza pierwsza przejażdżka. Oby nie ostatnia. Nie. Ale dziwią się na drodze już miejscowi oczy. Takie oczy robią jak Wojtko. Pomagamy Wojtkowi. No dziadek, pierwszy skręt w prawo. Pierwszy skręt w prawo, dziadka. Patrz na drogę. Kwiatek, chcesz wziąć? Nie. Co Wojtek, już dobrze. Co dobrze? Już się przyzwyczaiłeś? Nie, bieg i to, że ci się wciskają, to jest niewiarygodne. Jeszcze z biegiem ciężko trafić pewnie. No, już coraz lepiej, ale no, patrz, nie gaśnie nawet. Cały czas obawiam, że on zgaśnie. Niewiarygodne, żeby to każdy się pcha, jedzie za tobą i ci trąbi cały czas, trąbi, że chce cię wyprzedzić. Gdzie masz zjechać? Ludzie chodzą na poboczu, wyprzedzają cię dwa na raz motocykle, skutery, z obydwu stron oczywiście. Ale ten z tyłu cały czas na klaksonie siedzi, on chce cię wyprzedzić, zjedź mu. Ale wielka sztuka, to jedno z większych miast na świecie, więc nie ma co się dziwić. Są takie emocje, że... Dziękuję bardzo. Powolutku sprzęgło. Dwójka i powoli i więcej gazu, więcej. No dobra, już ją cofnąć. Ze dwóch bym przejechał. Daj spokój. Nic nie ma. Nie ma jedynki. Nie ma jedynki. Jedynka tak jak teraz.
Masz już dość, Wojtek? Tak. Dzisiejszego dnia tak. Po tej jeździe ile jechaliśmy? Z 1,5 godziny. To jest masakra. To tak jakbym przejechał 10 razy Warszawę. Tego się nie da opowiedzieć. Naprawdę. To trzeba by było mieć kamery w koło. Jedziemy skuterem i przed nami gość skręca na stację benzynową motocyklem, a my jedziemy tuk-tukiem. Nie zwraca uwagi, to nieistotne, żebyś go przejechał, krzywdę mu zrobił. Jakby to powiedzieć, powoli zrobiło się ciemno, a my nadal jesteśmy w Chennai, tak? Dlatego, że przyjechały w sumie już 3 tuk-tuki, ale tak, trzeciego właśnie załatwiają chłopaki formalności, których jest bardzo dużo. Pierwszy się popsuł, ale mechanik, który przyjechał trzecim, powiedział, że naprawi tego pierwszego, a w międzyczasie przyjechał drugi, który się okazał całkiem sprawny. Także w sumie w ciągu dnia udało nam się od rana załatwić 3 tuk-tuki, które formalnie są już nasze. Także czyż to nie jest fantastyczny sukces? Teraz odbędzie się losowanie. Wylosujemy, kto gdzie będzie jechał. Losowanie, kto z kim jedzie, to jedna z wielu świetnych zasad, które panują w Driven Far. Dzięki temu unikamy problemów, że ktoś kogoś bardziej lubi, a ktoś chciałby z kimś jechać, a ktoś by nie chciał z kimś jechać. I nie było żadnej taryfy ulgowej, że na przykład najcięższe osoby nie mogą na siebie trafić. No tutaj decydował ślepy los. Tomek Się najeździć. Najwięcej kilometrów zrobił. I cały czas śpimy z sobą do tej pory. 10 dni śpimy codziennie razem. Trafiło. On lubi jeździć. Niestety tutaj musieliśmy pożegnać się z Rajmundem, który musiał wracać do Polski. No rzeczywiście coraz trudniej zebrać całą ekipę na tak długi wyjazd. W trosce o nasze drogocenne pojazdy wepchnęliśmy je na taki strzeżony parking podziemny. Kupiliśmy nawet łańcuch, żeby je później obwiązywać, bo baliśmy się, że ktoś je nam ukradnie. No słyszeliśmy różne opinie o tym, co się tutaj dzieje. Później się przekonaliśmy, że nawet nikt nie będzie chciał ich kupić, ale do tego dojdziemy. Tymczasem nastał optymistyczny poranek, kiedy wreszcie mogliśmy ruszyć w trasę. Na wyposażeniu jest specjalny pędzel do obsługi szyb. To ja rano jako serwisant oblecę z grubsza kolegą. Tu w tył, żeby tu, elegancko było. Ciach. Oleje sprawdzone, wszystko jest? O, wszystko. Taki pędzel się chowa. O, specjalne miejsce jest na pędzel. Ciach. I znowu jestem dziś w podróży. Znów na mnie hotel czeka gdzieś. Dzień mi się w czasie jazdy dłużył. Za szybko włączam 4. bieg. Omyka ziemia pod kołami. Zostawiam w tyle setki mil. Znikają miasta za szybami, jak gdyby się przesuwał film. Za szyb świat inny jest niż bliska. Za szyb świat inny wymiar ma. Od lat już żyję na walizkach. Coś z miejsca mnie na miejsce gna. Za szyb świat inny jest niż bliska. Za szyb świat inny wymiar ma. Od lat już żyję na walizkach. Coś z miejsca mnie na miejsce gna. Ale widokowo piękna trasa, co? Piękna. I w środku mnóstwo miejsca. Ja na przykład komfortowo, bardzo. Polecam wszystkim. Powyżej 2 metrów to petarda już jest dla nich. Widoki są piękne, najwięcej to widzę rozmiarów opon. Autobusy, ciężarówki.
To akurat ten poziom. Ale te ciężarówki mają Ja, te opony. mnie się podoba ta wentylacja siedzenia, Siedzenia. nie? Ten masaż i wentylacja, to jest miłe. Ale ciężarówki, jak ma 2 opony z jednej parafii, to jest dużo. Nie ma jeden, dwa tego. Co jest? Hamulcy nie ma. Gdzie mamy zgodę skoczyć? Na 2 bierze i jedno koło, no. To jest na gacie. No cokolwiek ci wyskakuje i nie masz czym A zahamować. jest mało płynu hamulcowego. Dobrze, zobaczcie, zaraz tutaj może jest. Bardzo ciekawe rzeczy działy się na stacji paliw, gdzie oczywiście była obsługa, która nie pozwalała nam tankować, a co gorsza, nie pozwalała nam wymieszać oleju z benzyną, żeby nie zatrzeć silnika. Każda stacja miała swój patent, w jakich proporcjach to mieszać i w jaki sposób to dolewać. Dochodziło do takich absurdalnych sytuacji, że zatankowano nam benzyny pod korek, że aż się wylewało i nie było miejsca na olej. Także musieliśmy ich pilnować, patrzeć na ręce. No, a oni nigdy nic nie wiedzą, a jak nawet wiedzą, to robią tak. I to jest odpowiedź ich. Zobacz, Adam, jaki ma sprzęt do mieszania. Teraz będzie to przecinał nożykiem. Okej, on wszystko wie. Tak, wie wszystko. Ostatnio się olej nie zmieścił do zbiornika, bo wiedział wszystko. Podtrzymaj mu. On se tak kręci fajnie, wyciska. Ale zna się. Zna się, 4 litry nastawił. Akurat zaraz przeleje, poleci na tłumik. Tym bardziej, że jeden z tuk-tuków miał taki problem, że olej zawsze spływał na dno zbiornika i później nie chciał odpalić, strasznie dymił, no i trzeba było nim parę razy wstrząsnąć, wymieszać tą benzynę i próbować jechać dalej. Gruby jak K. Kamy razem i się zamieniają. A ja tu dostałem za mało akurat, mam takie ubogie, Ale my na przykład bo mi pan powiedział, że na litr to jest 50 ml, a na 1,5 litra to jest 50 ml. Już się zgodziłem, bo już nie chciałem. matematyka indyjska. Tak, ale to dobra matematyka jest. Kajko i kokos. No znowu po tankowaniu mamy takie przypadłości, że często się zdarza, że olej spływa na same dno zbiornika i nie chce palić, bo samym olejem nie da rady. Teraz paliwo się wykupuje z tyłu. Teraz jest dobrze. Olej znowu poleciał na dno i znowu się zabiorą. I na górce podskoczyliśmy, ja mu gasam, na środku skrzyżowania stoi. Ja mówię, Jezu, wychodź Marcin. Wypchnęliśmy, trąbią wszyscy, krzyczą. Stanęliśmy, popchnęliśmy raz, drugi, no nie, nawet nie chce gdaknąć. Otwieramy, a tam kabel wisi, oddzielnie. No ktoś za 3 zł nie kupił fajki. Fajka spadła. Aha. Znaczy resztki fajki. Wiesz jak oni to robili? Nacinał i wbijał na świecę. No dobrze, to zrobimy tak samo. Chcesz jakiś kamień? Nie wiem, zaraz zobaczymy. O, nie, poczekaj, patrz co się stało. A, spadł ten. Tu się zesrało. Od filtra. Ale to było w środku? Nie, na zewnątrz, Na zewnątrz to było, bo jest było. czyste. A, czyli 2 rzeczy się wydarzyły tak nagle. Wojtek, ja zapalę, ale żeby nie spadło, to przytrzymasz palcem, dobra? Tak, uwielbiam to robić. Ciekawe, co? Kolejny sukces. Samo pasmo. Sukces to jest, że tamtego nie zajechaliśmy. Bardzo szybko przekonaliśmy się, że kupiliśmy złomy. No, nie znaliśmy się na tym, nie było czasu, żeby to wszystko posprawdzać i oczywiście były problemy z tym, że sprzęgło nie brało tak jak trzeba, że ciężko się wrzucało biegi.
Wiemy, No że ale na jak wy jedziecie, że to się odkręciło? No chłopak. Dynamicznie. Mamy termin. Ale on ma klucz dynamometryczny. Patrzcie, ale ile tego? Zrywa gwint. Wiemy, że na 3 śrubach też jedzie. Chyba jest dobrze. Marcinie, a jakbyśmy wzięli motocykle zamiast tuk-tuków? Tuk-tuk to jest jakby dusza Indii, to jest niezbędne, żeby poczuć ten klimat. Motocykl to jest wolność, jakby to... Ale to nas prawda pasuje. też jest taka, żeby było 7 skuterów czy motocykli i 7 awarii mogłoby być. Tu tylko będą 3. Później walnęła mi opona, no bo oczywiście komu jak nie mi, no pech to pech. You can change, repair this? No, this. No, it's good. Dobra, no nie No, it's wymieniam. good. Jest good? Yes, good. Repair a little bit i good. Tak, pojedzie. wkłada i jedziemy Dętkę dalej. dawaj, Sportowe, my dziadek. po prostu sportowo jeździmy. No i co, efekt nieprzygotowania naszych złomków, które tu kupiliśmy najtańsze na rynku, z oponami, które już dawno powinny być na śmietniku, ale przejechały 600 km, ale pierdzielnęła dzisiaj. Dwóch chłopa z tyłu, jak rąbnęło, aż mnie zarzuciło. Znaleźliśmy wulkanizatora, ale nie ma takich opon, bo zajmuje się skuterami. W każdym razie był zapas, ale zapas był w tak samo dobrym stanie jak ta opona, także i tak późno wybuchła. Gotowa. Ready to go. Jest tak gorąco dzisiaj, że Klimatyzacja. będę próbować robić dodatkowy nawiew. Być może on będzie nawet sterowany, jak się tego się podklei. No takie jak w Ładzie są okienka te otwierane, te łapacze takie odkrętne, to może tutaj jakimś tym sposobem odkręcę korek i będzie mi trochę na mnie wiało, bo jest, nie wiem, 37 stopni. No, tak jak w sportowym samochodzie są specjalne takie kanały, żeby wentylować hamulce czy inne rzeczy, no to tutaj będą do wentylowania kierowcy. Mogę otwierać i zamykać. Włączone? Wyłączone. Ale największy problem był taki, że w dwóch tuk-tukach nie było klaksonu, najważniejszej rzeczy w tym pojeździe, więc trzeba było coś wykombinować. No perfekcyjnie. Bez przesady, no takie będziecie luksusy mieli i ty byś ze stópką tu pukał? Jeszcze byś nas obtrąbiał? Tak. Teraz zobaczy co się będzie działo na drodze. Teraz wszystkie ciężarówki będą uciekać. Oto jak wyglądał taki typowy dzień naszej podróży. Do roboty. Nie mam z tyłu taką rurkę nad głową i tak jak jadę, to albo tu mi wystaje jak Flintstone, ale muszę siedzieć tak, to plecy mnie bolą, a jakbym chciał normalnie, to mam taki system, że tak sobie robię, o, i na dołach rękę sobie podkładam, żeby mi nie waliło. A i tak cały dzień. No cały, no. Tam nikt 10 nie godzin. obliczył, że wielkolud może jechać. Nie. Wstawaliśmy bardzo wcześnie rano, żeby uciec z miasta. Po pierwsze, żeby uniknąć korków, ale tak naprawdę nikt z nas nie czuł się komfortowo, przynajmniej na początku, w takim miejskim ścisku. W ogóle planując podróż, unikaliśmy dużych miast, żeby nie stać w korkach i nie tracić czasu. Powinniśmy robić około 200 km dziennie, żeby bezpiecznie dotrzeć do Bombaju. O, paluszki? Paluszek i główka to Szkolna wymówka. Marcin specjalnie sobie 2 palce złamał. Żeby nie jeździć tuk-tukiem, żeby nie jechać tuk-tukiem i nie naciskać hamulca. Wczoraj walnąłem się w łóżko, w kant łóżka specjalnie. Śniadania, obiady i kolacje jedliśmy po trasie, zatrzymując się w takich lokalnych barach. Chociaż ciężko to nazwać barem, bo najczęściej to były takie po prostu budy z jedzeniem. Może nie wygląda to zachęcająco, ale naprawdę było smacznie, tanio, co najważniejsze. No i oczywiście zdrowo, chociaż wiele osób ostrzegało nas, że bardzo szybko można złapać jakieś problemy żołądkowe i to będzie bardzo duży problem. Rzeczywiście bywało różnie, no nieraz nas tam pogoniło, ale nie było tak, że na przykład cały dzień ktoś musiał siedzieć na kibelku.
Ungiel wiadomo na co jest w Indiach. Ale czy się przydaje? Bardzo, niektórym bardzo. Choć kolega wziął 5 i mówi, że jeszcze jest laki. Jak w Egipcie było takie powiedzenie. Jestem laki, bo nie mam sraki. I u nas się świetnie sprawdza. Może korek? Chyba ty. Myślę, że będzie fajny, bo dużo przypraw, cebula, pomidor. Grzesiu robi tak jak twój tata? No może nie tak, ale widać, że się stara. Myślę, że będziemy zadowoleni. Chyba próbowaliśmy wszystkiego z menu, żeby zobaczyć, spróbować, porównać. Najbardziej zaskoczyło nas to, że bardzo popularny był kurczak, ale kurczak podziabany w całości i później jakoś obsmażany. Także tutaj była niespodzianka, bo zawsze w tych kawałkach była kość. Mi osobiście bardzo smakowały zupki wszelakiego rodzaju i to było moje podstawowe jedzenie. Poza tym miałem takie założenie, że jednak trochę schudnę na tym wyjeździe. Do końca się nie udało, no ale rzeczywiście jedzenie było smaczne. Chociaż sukcesem takiej podróży jest to, żeby zawsze mieć ze sobą papier toaletowy, bo to jest towar bardzo deficytowy. Nie ma go w hotelach, no i na pewno nie ma go w przydrożnych kibelkach. To jest ichniejsze berło do toalety, ja już to widziałem. Tak? Mamy w Polsce takie berło ze szczotką, oni mają takiego mopa do czyszczenia toalety. No, bardzo on jest taki... Telewizja chyba nie pokazuje zapachu, ale jak kiedyś będzie taki, wiesz, że się da... No berło, tak, na pewno. Do dobrego hotelu mamy 102 km. Świetnie stówę robimy. Ja zrobię. Gdzieś po obiedzie Marcin zawsze szukał hotelu poprzez booking po prostu. Znajdował jakieś miejsce, do którego była szansa, że dojedziemy, no i tam coś rezerwował. Szukaliśmy tanich hoteli, nasze wymagania były dość proste, no żeby była klimatyzacja, nie za dużo robaków w pokoju, no i jakaś łazienka, kibelek. Hotele były dość tanie, bo płaciliśmy, nie wiem, 300-400 zł za 7 facetów, także nie było tak źle. Od czasu do czasu szukaliśmy lepszego miejsca na nocleg, tam gdzie można oddać na przykład brudne rzeczy do prania, bo cały nasz dobytek to był plecak, który jechał w tuk-tuku, no i po paru dniach kończyły się podkoszulki, majtki, trzeba było to wyprać. Chciałbym dzisiaj przedstawić nowy strój Marcina. Proszę opowiedzieć, co masz na sobie. Wczoraj na bazarze nabyłem otóż takie szmatkę. Nie umiem jeszcze jej dobrze wiązać, ale zasada znam. Można sobie krótkie, długie robić i bardzo jest przewiewna. No i na galotach oszczędzę, bo pod spodem się nic nie ma i ciach, ciach i jest wygodny. Ale ktoś teraz zada pytanie, ale może oszukujecie na tym filmie? Może masz te galoty, tylko robisz takie, wiesz... No nie wiem jak to pokazać, żeby to się nadawało do filmu, że nie mam galotów, ale no nie mam. Galotów brak. Pieca jest przewiewna, elegancka i wydaje się, że pasuje do niej. Trochę jest nowa, to jest taka sztywna. Dobre słowo jest, wydaje się. Wydaje się. I że pasuje. Trochę jest sztywna, bo jest nowa, ale przepiorkę zrobię dzisiaj wieczorem ubrania i już będzie jutro jak nowa. Albo na lewą stronę załóż. A później tą czystszą. Wszystkie ubrania mają 3 strony. Prawą, lewą, a później tą czystszą. Ładna, powiem ci, tak pasuje ci. Dziękuję. Po pewnym czasie przyzwyczailiśmy się do takiego rytmu, że wstajemy raniutko, śniadanie na trasie, później jakieś awarie, tankowanie, obiad, awarie, tankowanie. Myślisz, że mogłoby się zapalić do gorącego tłumika? Można zrobić taką próbę i wtedy będziemy wiedzieć, ale chyba Wolałbym może nie wiedzieć. jest zabezpieczenie w postaci znalezionej przy drodze szmaci. Wrócę jeszcze do tego, jak się jeździ po ulicach, bo tutaj też były bardzo duże ostrzeżenia, że w Indiach panuje chaos na drodze. I rzeczywiście na początku było takie wrażenie, że nie rozumieliśmy, co się dzieje. Przerażało nas to, że trzeba było w dużym mieście jeździć, skręcać, szczególnie, że nie było tam sygnalizacji świetlnej. No i troszkę byliśmy przerażeni. Ale po pewnym czasie zrozumieliśmy, że w tym szaleństwie jest metoda i naprawdę jazda tutaj jest bardzo fajna, bardzo płynna i najważniejsze, bardzo bezpieczna. Tak naprawdę przez całą podróż nie widzieliśmy żadnego wypadku, żadnych niebezpiecznych sytuacji. Tak naprawdę to my byliśmy największym zagrożeniem na drodze, dlatego że nasze umiejętności oczywiście rosły z dnia na dzień, ale nie czuliśmy się najlepiej, szczególnie w dużych miastach. Trochę się zaczerwieniły, no. Ale nic poważnego. A to odciski od sprzęgła? Tak. No ja też. Po mieście to jest co robisz, no.
pełne Ale ręce. widać, że trochę nam dają fory, bo opuszczają czasami. Nie, no trzeba się przyzwyczaić. No nie można odpuszczać. Jak się jedzie i widać, że napierają, to trzeba gazu, a nie hamulec, no nie? Jak staniesz, to już nie ma Tak może jak do wieczora będziesz tam stał. W Indiach umiejętność jazdy to jest umiejętność zrozumienia języka klaksonów. Tak naprawdę to jest najważniejszy język na drodze. Tutaj nikt nie używa kierunkowskazu, wszyscy jeżdżą pod prąd, ale słuchanie klaksonów to jest najważniejsza rzecz. Wszyscy w końcu zrozumieliśmy, że te wszystkie trąbienia to nie są klaksony, które nas poganiają. To są miłe informacje, które płyną zewsząd, żebyśmy zrozumieli, jaka jest sytuacja na drodze. Teraz siedzę i robię tak. A w jakim celu? To się trąbi na przywitanie, pożegnanie, omijanie, wyprzedzanie, na co się chce w ogóle. Ja sobie siedzę i taką mam funkcję. Ja jestem zachwycony tym sposobem jazdy i naprawdę go podziwiałem. Tym bardziej, że wyobraziłem sobie, że gdyby taką samowolkę zastosować na naszych ulicach, to skończyłoby się jakimś mordobiciem na pierwszym skrzyżowaniu, dlatego że nasza agresja drogowa nie pozwalałaby na taką właśnie jazdę. Bardzo często zdarzały nam się wpadki, że auto zgasło na środku skrzyżowania, że źle skręciliśmy, no robiliśmy dziwne rzeczy, ale w ogóle nie spotkaliśmy się właśnie z taką agresją, że ktoś wyskoczył do nas z rękami, że były jakieś obelżywe teksty w naszą stronę. Nie, naprawdę tutaj nie ma żadnej agresji. No to jest taki dystrykt Vellore, w którym byliśmy i wyjeżdżamy z niego teraz. Zmieniamy stan, no i jest tak jak w Australii albo w Stanach Zjednoczonych. To są takie trochę odrębne księstwa i policja musi sprawdzić, kto jedzie, gdzie jedzie, po co jedzie. No ale już tam machali się, cieszą wszyscy. Także zaraz wjeżdżamy dalej. Bardzo dobrze, panowie zadowoleni. Szanują naszą podróż. Tak. - 5000 Znowu przez rupii nas. mandatu. Zapalenie Zapalenie w aucie. tuk-tuku. W tuk-tuku. Mimo, że jest wentylacja i tak dalej, to my nie możemy, ale my nie paliliśmy, to jest najgorsze. I czuję się obrażony. Jeszcze powiedział 5000, mówię, my turyści. 1000 byśmy dali. Tak, 1000 byśmy dali, złożylibyśmy Tak. we dwóch. Nie, ze służbowych byśmy dali. Tak? Pewnie, przez służbowo podróżujemy. Zawsze A jakbyście rzucili, to by nie było mandatu. Nie, jakbyśmy rzucili, to mógłby być większy. zaśmiecenie może jest 10 tak, 000. 10 000. Ja nie mówię, że papierosa rzucić, tylko w ogóle rzucić palenie. A w ogóle to my rzucaliśmy w ogóle Australii. Tak, staramy się Już cały raz czas rzuciliśmy i wróciło to do nas. Ale to była gadka o kochanych kobietach, czyli to znaczy, że nie kochacie swoich kobiet. Nie kochamy, jest. tylko że nie Kwiatek, byśmy bo na- cię z rezyserki wywalimy, wiesz? Tak. No. To ja już idę. O, przyjechał następny, który padł. 5000. Podczas całej podróży zaskakiwało nas wiele rzeczy, jak chociażby po co są te frędzelki, te szmatki na krawędziach ciężarówek. Zrobisz tu, chodź. Ręczniki. Zobacz. One mają czemuś służyć. Ale czemu? Mam! Nie, one mają coś czyścić, wiesz, bo one jak wieją, to coś czyszczą, nie wiem, może cały ten bok, ale jest to tak zrobione, że nie wkręca się to w koła. Ja nie wiem, czy widziałeś, że w niektórych mają przy tylnych kołach powieszone też. Ale co mają czyścić? No nie wiem, no oni nie myją tych samochodów, zresztą widać chyba. Nie wiem, czy to nie jest, wiesz, czyszczenie boków. No ta kudłata szczotka. No i drzwi musisz pokazać. Drzwi. A. Tapetę ma fajną. Ja nie wiem, co to jest, to nie jest tapeta. Ale tam jakie maluksy. To jak w tych Mercedesach najnowszych. A to fotel kierowcy. Tak, to ten wzmocnienie. O, no ten jak Co to jest ten dziubek? Szabla. Na przechodni. Wściekłego. I po co to jest? Żeby na szybę nie skakali. Może. Taki kondonik.
mój szedł teraz na pionowo. Tak, i jeszcze jeden na pionowo. A tam jeszcze jeden został. Oto prezentacja, jak bardzo pojemne i wytrzymałe są to pojazdy, bo zdarzyła się taka awaryjna sytuacja, że musieliśmy zapakować wszystkie bagaże i paru facetów do środka i jednym pojechać do hotelu, no bo drugi się gdzieś tam popsuł. Także wiedzieliśmy, że są to bardzo wytrzymałe maszyny. Niestety one po pierwsze nie lubią długiej, ciągłej jazdy z maksymalną prędkością. Tutaj akurat licznik się popsuł, ale tak średnio to jest 50 czy 60 na godzinę. Bardzo trudne były górskie odcinki, kiedy tuk-tuki nie dawały rady pod górkę, zwalniały, trzeba było redukować biegi praktycznie do jedynki. Normalnie nie pali. No nie chciał normalnie i 2 razy pod górę zgasł. Moim zdaniem za ciężko miał, przegrzał się trochę. Miał po prostu za ciężko, ja długo jechałem na 2. Ledwo. No i przygrzał się na silniku, wiesz, i złapał temperatury, bo było bardzo gorąco. No Musimy dobra. go odciążyć, ja niech sam będę jechał, a żeby mu dać odpocząć. Bo żeby nam nie spuchł i będziemy mieli większy problem. Wojtuś ma pranie. Majteczki w kropeczki. Majteczki w kropeczki, Wojtusia pranie. I wiedzieliśmy, że taka jazda w takich warunkach prędzej czy później skończy się porządną awarią, co oczywiście nastąpiło. Dawaj, puścimy tak samo u nas. Nie, to się nie wyjdzie. Dobrze, no to się nie wyjdzie. Trzymaj, Nie, ale to jak się popuści, to ja kołem przejadę. nic nie popuści. No A ja mam słabe hamulce, no. No tak będzie. To tak będzie, no. Nie wiem, czy to się uda, ale spróbujmy, bo jakoś musimy stąd zjechać. Ty, tu idzie dwoje ludzi, a ten skuterem ci się wpycha. Patrzę, Adaś się zmieścił, a ja się nie zmieszczę, bo on się do mnie dosuwa. Wjechał do środka. Wjechał do środka i tak zblokowało mu kierownicę w poprzek, nie? Wypadek miał, ale bez OC. Nic nie poszło z ubezpieczeniowych spraw. Ja polisę OC mam schowaną z tyłu, także nic nie poszło, elegancko. Nawet nas chyba nie gonił, nie? Nie, bo on tylko zobaczył, że dziecko mu nie wypadło i jak Tak? zobaczył, że ma dzieciaka, to tak za habety tego dzieciaka z powrotem trochę i pojechał. A ja zerknąłem, mówię, co on robi? Kierownicę w środku, u mnie miał w środku kierownicę. Bo on się nie mieścił, sprzeciwka samochody jechały. A ja nie mogłem w lewo, bo ludzie szli. I sobie myślę, no co jego zepchnę w dupie, a przecież nie potrącę kogoś, no. Kiosk, bo kiosk, ale krzywdę bym komuś zrobił. Masakra, galoty pełne. Nie masz klaksonu, nie masz kierunków, nie masz nic. A nie Pchają mogłeś ci zapalić, się... żeby mieć klakson? Nie, no mogę ręką sobie pomachać, jedną albo drugą. O. Tik-tak, tik-tak. O. No. Dzisiaj rano dostaliśmy namiar na mechanika. Ja miałem takie przeświadczenie, że z racji, że tuk-tuków jest dużo, to tych mechaników po trasie będzie bardzo dużo. Ale okazuje się, że jest mnóstwo warsztatów tylko i wyłącznie do motocykli. No bo jednak większość ruchu i jakby motoryzacyjnego wyposażenia to są właśnie motocykle i skutery. Tak naprawdę znaleźliśmy tylko jednego mechanika. Czekamy na niego, bo ma przyjść do pracy na 10, bo jest poniedziałek dzisiaj. Podejrzenie jest takie, że silnik stracił kompresję, bo jak się go odpala, to w ogóle dziwnie się odpala, w sensie takie odgłosy są dziwne. Chyba jest diagnoza. Pojawił się uśmiech na twarzy mechanika. Mówiłem, jest tłok na wierzchu. Ty, dziura w tłoku? Dziura w tłoku? Kto kierowcą był? Ja wykańczam wszystko, co można. Nie, ja mam za duży tonaż na pokładzie. Ma zdjętą głowicę, zdjęty cylinder, dostał się już do tłoka, odpina spinkę, zdejmuje tłok, podejrzewamy, powie do Kazika, jedź po tłok, przywiezie, założy wszystko. Cała naprawa pół godziny. Pół godziny. Ale jeśli motocykle są tu bardziej popularne, to może powinniśmy zamiast tuk-tukami jechać motocyklem, znaczy kilkoma. To ma być jeszcze gorzej. Tutaj to jest jeszcze, panuje się nad wszystkim. Natomiast na tych skuterach
trudniej się jeździ, to nie jest jazda u nas. Jak ciągnęliśmy przecież tego, to i skuterem prawie wjechał do środka, padła mu kierownica. I tutaj naprawdę trzeba mieć bardzo duże wyczucie, bo jest, załóżmy, jeden samochód, drugi, trzeci i między nimi skutery. I każdy jedzie swoim torem i nagle się, załóżmy, zwęża się droga. I nikt nie patrzy na to, że się zwęża, po prostu robi się cieńsza kanapka. Ten, który umie się z niej wydostać i gdzieś tam uciec, to sobie poradzi, a my byśmy sobie nie poradzili. Więcej kraks by było i kłopotów. Pełen cud. Chodzi jak nowy. 46 minut. 46 minut. Silnika trwał 46 minut. No takich pojazdów jeszcze nie mieliśmy. Jazda testowa odbyta z wynikiem pozytywnym. Teraz podlicza koszty? Tak, teraz dodaje, odejmuje, bo u nich tak jest. Najpierw to zliczą, potem odejmują, potem dodają, a na koniec, jak im chyba za mało wyjdzie, to mówią, że doliczają podatek. Okej, 500, Żarty. 3,5 tysiąca rupii. to jest... Co to jest? 200 zł. It's okay. Yeah? Thank you very much. Thank you. Po tej zaskakująco szybkiej i taniej naprawie tuk-tuki były już prawie bezawaryjne i bez większego problemu dowiozły nas do mety, więc dedykuję im właśnie tą piosenkę. Nie liczę godzin i lat, to życie mija, nie ja. Bliżej gwiazd, bliżej dna, jestem wciąż taki sam, wciąż ten sam. Nie liczę godzin i lat. Pozdrawiamy fanów z Polski. Mija, nie ja. Z kilku dni może tak, ale z tym swój znaczy świat, własny świat. Zanim odpowiem na pytanie, co nam się podobało, a co nie w Indiach, to teraz przeniesiemy się na Sri Lankę. To jest taka wyspa obok Indii, którą odwiedziliśmy i spędziliśmy tam chyba 7 dni, ale jako tacy typowi turyści. Ale pysznie. Słuchajcie, żeby nie było, nie ma wydawania pieniędzy bez kwitów, bo potem ja się będę tłumaczył. Tak. Nie, wytrych, ty pierwszy. Ale ja myślę, że księgowy by wolał, żeby nie mieć tych kwitów. Ciągle Widziałeś te obchodzi, bo Znaczy- ty przychodzisz tak jak w Japonii. Nie było kwitów. Jak patrzysz na straganie i kwit dostaniesz, to... To niech ci napisze, ja mi mam- powiedział księgowy, nawet niech ci napisze ile, co, jak i on to też Ja mam do was prośbę, nawet jak będziecie swoje wydawali, to żebyście brali dla mnie kwity, ja to fajnie rozliczę. rozliczysz. Ja znam Wojtka, Dobrze, że mówisz. zakręcę go wieczorem i ja rozliczę co A moje. ja to- wieczorem nie rozliczam, wiesz? Świetny pomysł to był. 12 godzin temu wylądowaliśmy, później piwo, później cały dzień w samochodzie i bez snu 700 słodków w górę. Także pozdrawiam was, chłopaki. Świetny pomysł, że tu nie wchodzić. Widok jest piękny, ale można wyzionąć ducha. To jest piękne miejsce, żeby sobie wyznać miłość i uczucia, tak jak te małpki. małpy to robią Tak, właśnie. my się jeszcze za mało znamy, żeby takie... Między sobą jeszcze nie mamy takiej. Tak, żeby takiej czułości. Trafiliśmy tam w najgorszym możliwym momencie, bo w kraju trwał bardzo duży kryzys gospodarczo-polityczny. Zresztą trwa on nadal. Ten kraj ogłosił się bankrutem. Najbardziej widocznym dowodem były po pierwsze zamieszki i strajki w stolicy kraju oraz kilometrowe, niesamowicie długie kolejki do stacji paliw. Poruszaliśmy się tam wynajętym samochodem razem z kierowcą, bo była to najbardziej rozsądna opcja pozwalająca, po pierwsze odpocząć, a po drugie jak najwięcej zwiedzić. Wszędzie stała policja, która pilnowała porządku, ale i tak bardzo wiele stacji było pustych, bez paliwa. Na szczęście turyści czy samochody z turystami mogły tankować poza kolejnością, ale i tak czuliśmy pewien stres z tym związany. To bardzo turystyczny kraj, który nie ma szczęścia ostatnio, bo jak nie wojna domowa, to później tsunami, zamachy bombowe, później pandemia i odcięcie od turystów. Bardzo często brano nas za turystów z Rosji, co nas strasznie irytowało, bo właśnie Rosjanie bardzo często tutaj przyjeżdżają, ale również pojawił się polski akcent. Gdzie mieszka w Polsce? W Warszawie. W Warszawie? To pierwszy raz to Sri Lanka. Pierwszy raz.
Podoba się na Sri Lance. Bardzo gorące. Ale nie byłeś w Polsce. 9 lat uczę się polskiego języka tutaj. Tutaj się uczysz polskiego? Tutaj, ale bardzo trudny uczę się polskiego języka. A dobrze ci idzie. Ale bardzo ciekawy. Nie byłeś, sami uczę się. Sam się uczysz? Sam z książki. A, z książki. Książki. Dlaczego? Ponieważ lubiłaś kraju. Naprawdę? Jo, lubiłaś języku. Lubię Marię Kłodowską, Kirię Kłodowską, a nie uczę szkoła. Tak naprawdę to jest tylko pomysł na biznes i ten człowiek nauczył się języka, żeby zaczepiać turystów, no i później pogadać, a na końcu sprzedawać jakieś pierdółki. Dużo się działo, dużo zwiedzaliśmy, także w takim telegraficznym skrócie przedstawię najciekawsze atrakcje. Tu jest największa małpa, orangutan. Może mu rzucić banana. Tak, to by musiał być banan metrowy. Oto prezentacja najlepszego kulinarnego przepisu ekipy Driven Far. Owocowy czosnek wpada. No, owoce wyciskamy sobie świeże, z wodą gazowaną pijemy, bo jest tak gorąco, że nie pijemy słodkich napoi i wyciskamy sobie do gazowanej wody owocki. Jest to połączenie drinka z takim deserem. No ciężko to nazwać, w każdym razie bardzo dobrze wchodzi. Trzeba tylko uważać, żeby później wychodząc z basenu nie wpaść w jakąś dziurę, z której muszą cię wyciągać koledzy, gdzie zgubisz telefon. No opowiem o tym może kiedy indziej, bo to nie jest temat tego filmu. W każdym razie Sri Lankę wspominamy bardzo sympatycznie, bardzo turystycznie, bardzo piękny, kolorowy kraj. Szkoda, że tak dramatycznie pogrążony w kryzysie. Niedźwiedź na drzewie? Na wprost, patrz. Przepięknie. Ten mały podobny do kwiatka trochę, co? Good. Good, very good. Takie słonie to są piękne. Ja też na przykład jak się wykąpię na goce, lubię po chałupie chodzić, taki czuję się jak na sawannie wolny. Fantastic Polish guest, very well behaved and very nice people. Thank you very much. Jak oceniamy Indię? Zacznę od rzeczy bardzo pozytywnej i bardzo ważnej, mianowicie stosunku ludzi do takich podróżników. Absolutnie przez całą podróż nigdy nie mieliśmy żadnej niebezpiecznej sytuacji, jakiegoś zachowania, które było agresywne. 7 facetów, dość potężnych facetów, to jest inna sytuacja niż na przykład samotna podróżująca blondynka, ale tak naprawdę ludzie są bardzo pozytywni i oto kilka przykładów. Pierwszy dowód takiej wylewności mieliśmy już na Sri Lance, gdzie pewien właściciel knajpy i takiego hoteliku, gdzie byliśmy, bardzo fajnie nas ugościł i był tak otwarty, że na przykład pokazywał nam filmy, jak stara się z żoną o dziecko, a że miał się czym starać, to jakby tego filmu akurat nie pokażę i jakby zostawimy ten temat, ale największy dowód sympatii i takiej otwartości przeżyliśmy właśnie w Indiach. Poznaliśmy wczoraj na takim małym party szefa więzienia i on śpiewał swoje piosenki, a Szymon Krawczyka walnął i tam były tańce i było wszystko po polsku i on powiedział, żebyśmy rano przyjechali w odwiedziny do więzienia, to nam otworzą i pokażą. I poszliśmy do więzienia w odwiedziny. Można powiedzieć, że byliśmy w więzieniu w Indiach, tak? Tak. I Prawdziwy, czynny kajdanki mi założyli, nie można było zrobić zdjęcia, ale poprosiłem, miałem Wszystko założone. mamy nagrane. Macie nagrane Żadne kajdanki? muzeum, nic, po prostu, nikt tutaj Normalne nie pasiaki. A chłodno jest znowu. Nie mam materiałów za dużo, bo wszystkie telefony musieliśmy zostawić, nie chcieliśmy podpadać, ale rzeczywiście widok był imponujący. Robiliśmy sobie wspólne zdjęcia, pokazywał nam więźniów, cele. To była chyba najbardziej zaskakująca turystyczna atrakcja, którą zwiedziliśmy. A w ogóle to są bardzo mili ludzie, Bardzo, prawda? bardzo. Na przykład ten, co się starał o dziecko, też pokazywał nam Bardzo. jakby dowody miłości. Tak, ten bardzo duży dowód miał. Bardzo czarny i duży dowód miał. Miłości do żony. Wizyta w więzieniu przebiła ten? Tak, zdecydowanie. Bo czarny dowód już widziałem na kilku filmach, a więzienia jeszcze w Indiach nigdy. Co Ci się w tym kraju najbardziej nie podoba? Chyba ten bałagan wszechobecny. Nie do zniesienia, naprawdę. Standardy to są już poniżej w ogóle czegokolwiek. Nie ma opcji. Tak jak widzisz tutaj materace leżą obok skutery, w rzeczce płynie szambo. No najgorsze.
Powiem, co mi się nie podoba, bo ja już nie mogę na to patrzeć. Mianowicie, tu jest syf. To jest po prostu brudno i zaśmiecone, to wszystko jest strasznie. Ten kraj to są po prostu tony śmieci, które są wszędzie. I na przykład odwiedziliśmy kilka świątyń. Świątynie na przykład są bardzo ładne, pomalowane, takie świeże, czyste. Jak wejdziesz do świątyni, musisz ściągnąć buty. To jest wszystko fajne, tylko jakby żaden z tych bogów chyba nie miał w dekalogu takiego przykazania, żeby nie syfić, nie śmiecić, bo gdyby tak było, to by się chyba słuchali. A tak to jest tak, że świątynia jest czysta, a za świątynią kupa śmieci. Taki piękny hotel, normalna ulica, sklepy i niespodzianka. Ludzie, wszystko, sympatia, pomagają, wspierają, machają do nas, jest fantastycznie. Ale dlaczego oni nie ogarniają tych śmieci? No nie wiem, może mamy takie szczęście, może trafiamy na taką okolicę. I to nie jest tak, że ja specjalnie wyszukuję teraz w kamerze takich miejsc, które pokazują, że tu jest syf. Zatrzymujemy się, syf. Oglądamy się, syf. Wychodzimy z hotelu, syf. Ciekaw jestem, czy w ogóle kiedyś ten kraj upora się z moim zdaniem takim najbardziej wizualnym problemem, czyli właśnie z ogarnięciem tych śmieci. Czy to nadal będzie to samo? Będą się zmieniały samochody, będą lepsze mieszkania, a mentalnie wszyscy będą syfili i tak dalej. No. Wszędzie śmierdzi kanalizacją, padliną. Wydaje nam się, że jak pies się wywróci, to już może zostać tam ten zapach. Wrócimy tu, jak będzie czysto, czy nie? Nie. Zdecydowanie nie. Nie ma takiej opcji, żebym chciał. W końcu po 10 dniach dotarliśmy do miejsca, skąd mieliśmy promem przeprawić się do Bombaju. No, chcieliśmy sobie taką wycieczkę zrobić, żeby było ciekawiej. No i tutaj zaczęły się kolejne zaskakujące problemy, bo chcieliśmy sprzedać nasze sprzęty. Wydawało nam się, że to będzie banalnie proste. Jeździliśmy po komisach i oferowaliśmy bardzo atrakcyjną cenę za te maszyny, bo chyba chcieliśmy je sprzedać wszystkie za jakieś 30 000 rupii, a przypominam, że kupiliśmy je 10 razy drożej. Trudny temat, bo to my jesteśmy obcokrajowcami, białasy i co to nie wiadomo skąd to mamy, niby mamy papiery, ale z drugiego końca Indii. Nawet była już iskierka nadziei, że wreszcie znaleźliśmy kupca, który chyba czuł, że zrobił interes życia. Prawdziwy mężczyzna się luzu nie boi. Jak na Bemowie, jak na giełdzie. Smutno ci? No trochę tak, no bo uczciwie dobrze nas przewiozły. No ale coś się zaczyna i coś się kończy. No ale podpisując dokumenty troszkę przeszarżował i po pierwsze nie chciał oddać nam naszej trąbki, a po drugie znowu zaniżył cenę, co delikatnie mówiąc zdenerwowało Marcina. Odwołana transakcja. Dlaczego? Dlatego, bo nagle stwierdził, że po 3000 nam da, bo coś mu się tam w dokumentach nie podobało. I koniec. I poza tym jeszcze trąbki nam nie chciał oddać. Powiedział, że nie, on sobie do jeepa włoży. Wcześniej go ładnie prosiliśmy, żeby oddał trąbkę. Więc po złości jedziemy na złom, po prostu jak nie to zostawimy je tak. Już nigdzie nie szukamy ciebie. Dobra, nie, spierdamy, bo tak mnie wkurwi, że... Dokumenty przestały pasować i teraz ja Nie, mówię, no bo wiesz, nagle sam mówił, że sprzedaje, kupuje jako złom, prawda? Było dogadane wszystko, a nagle teraz dziura w dokumentach. No po co mu dokumenty, jak to jest złom? Nie? Na dobrą sprawę w ogóle moglibyśmy nie dawać tych dokumentów. Tak, bo jest złom. No i on powiedział nie, jak złom to po 3000 mogę dać. No to wstaliśmy. Nie, dobra, jedziemy, bo teraz będzie to. Przy zakupie z nimi się nie dogadasz, przy sprzedaży się z nimi nie Oni dogadasz. zmieniają zdanie, są oszuści, no, że mówią co innego, a końcówka wychodzi całkowicie co innego. I nagle buzię otwierają albo kiwanie głowy jest. No to kiwanie głowy to najlepiej oddaje cały ten kraj. Tak. To jest takie wszystko. No, jakieś tam będzie tak, nie? Holand. Obsługa portu i promu powiedziała nam, że jest kolejny problem, o którym nie mieliśmy pojęcia. Mianowicie tuk-tukami nie można wjechać do Bombaju, dlatego że jest zakaz poruszania się tych pojazdów, przynajmniej w tych dzielnicach, gdzie mieliśmy hotel. I powiedzieli, że możemy wjechać na prom, ale z tego promu nie zjedziemy, no bo jest zakaz. Byliśmy tak zdesperowani, że chcieliśmy je zostawić nawet na parkingu, ale stwierdziliśmy, że to będzie nie fair i nie należy tak robić, więc zdesperowani wpakowaliśmy się na ostatni prom, licząc na to, że jakoś to będzie, że z tymi przepisami to może być różnie.
różnie, że oni mogą się nie znać, bo każdy z nich miał inną wersję wydarzeń, więc optymistycznie podziwialiśmy widoki, licząc na to, że w Bombaju to na pewno ktoś je bardzo szybko kupi i będziemy mogli spokojnie wrócić do Polski. Jesteśmy w Mumbaiu, ale rzeczywiście tuk-tuków na ulicach nie ma. Może to jest taka jedna dzielnica, w której nie wolno jeździć tuk-tukami, a może rzeczywiście nie można jeździć. Ale jesteśmy. Ale nie było żadnego tuk-tuka, patrzyliście? Nie ma tuk-tuków w ogóle. Muszą być przekonani, że my mamy pozwolenie na... Tak, oni może myślą, że mamy na mamy wszystko pozwolenie. A tym bardziej... Very well, how are you? I następnego dnia nasz przyjaciel, który nam pomagał kupować te tuk-tuki jakieś 1600 km dalej, postanowił, że je od nas odkupi. To jest naprawdę niesamowite, że to jest taki młody człowiek, który mam nadzieję, że bardzo dużo zarobi na tej transakcji. Jeździł z nami i pomagał nam załatwić, kupić te tuk-tuki. Spędziliśmy z nim 2 piękne dni. Nie wierzyliśmy, że uda się kupić, a teraz nie wierzyliśmy, że uda się sprzedać. Ten chłopak, młody chłopak, miał do nas przyjechać, miał wsiąść do pociągu, przyjechać tutaj i odebrać te tuk-tuki, nie wiem, z kolegami czy tam z rodziną. Ale napisał do nas SMS-a, że się spóźnił na pociąg i nie dojedzie. Więc żeby to wszystko załatwić, poprosiliśmy jego rodzinę, która jest tutaj w Mumbaiu, żeby przyjechali, zapłacili nam, uwaga, zawrotną sumę. Za ile kupiliśmy 3? 284 000. Za ile sprzedajemy 3? 30 000. To jest dużo, bo na złomie 15 dostałem. Szkoda trochę. Coś się kończy, coś się zaczyna. Smutno, szczególnie, że tak się dobrze sprawowały przez te... I łatwo się sprzedają, to jest najważniejsze. Mi się wydaje, że to może była w mojej historii najtrudniejsza likwidacja. To się nazywa Business and Valuers i zapraszam na stronę Lega Advisors. Tak to się nazywa? To musi być w filmie, to musi być w filmie. Jest taka firma, ona wszystko w Polsce... Nawet w Indiach sobie poradzi. Tak, Nawet w w Indiach. Indiach. Nie ma takiej firmy drugiej. A hydraulika Maron, transport Monkosa, ubezpieczenia na pół. Trochę u mnie. Trochę u mnie. Nie na pół. Na pół! To się ubezpieczenia 50-50. Taki koszmar miałem w nocy tutaj na wyjeździe. Obudziłem się rano i byłem przerażony, bo było zebranie w mojej sprawie i mnie wywalili z Drivenfara, dlatego że zmontowałem fatalny film i w ogóle wam się to nie podobało i pamiętam, że Szymon właśnie to powiedział, że się nie nadaje i że mnie oficjalnie wyrzucacie. W życiu dróg wiele jest, którą wybrać jak iść, nie wiemy. Każdej z nich inny cel, inna trudność i sens. Czy dojdziemy? A Bóg map nie rozdaje, Bóg map nie rozdaje. Nie wiesz dokąd iść. A Bóg czasu nie mierzy, Bóg czasu nie mierzy. Nie wiesz, czy ci wystarczy sił. Chłopaki, chciałem wam podziękować na końcu, bo na tym wyjeździe po raz pierwszy na własnej skórze przekonałem się, jaką jesteście troskliwą ekipą. Akcja PAF i akcja Studnia naprawdę długo zostanie mi w pamięci. Dziękuję za to, co zrobiliście, także mało z tego pamiętam, ale wiem, że no, jest co wspominać i będzie o czym opowiadać. Potykasz się, potem wstajesz lub nie, zależy. Na rozstajach tych dróg może spotkać cię wróg, co nie wierzy. A Bóg map nie rozdaje, Bóg map nie rozdaje. Nie wiesz dokąd iść. A Bóg czasu nie mierzy, Bóg czasu nie mierzy. Nie wiesz, czy ci wystarczy sił na wędrowanie, na wędrowanie. Mówię tobie, wiarę miej, w drodze swojej nie ustawaj, żebyś doszedł dokąd chcesz. Niech marzenia staną się twoją nocą, twoim dniem, głosem serca w
Po co jechać? Nie da się, nie dojedziecie tuk-tukami, rozjadą was, przejadą, Tyle kilometrów. zepsują się i będą kłopoty, nie Łezka zdążycie. się kręci. Kolacja dzisiaj Ten, co najwięcej jechał, będzie kasą dzielił. Dzisiaj kolacja będzie grubawa.